Teraz robimy case z zakupem, czyli jak widać jest ciężarówka, która przewozi produkty. Na podstawie informacji z awiza dostawy, który ja sczytam za pomocą kodu kreskowego, robot wypakuje cały towar na taśmę, po czym ja okleję wszystkie kodami kreskowymi. No to będzie umownie, bo ja oznaczę każdy license plate'a odpowiednim numerem. Wszystkie produkty przejdą taśmą, dojdą do drugiego robota, którym powiem, jaki license plate do jakiej lokalizacji ma być przeniesiony. Wszystkie te elementy będziemy podawać ręcznie, czyli będę korzystał z czytnika kodów kreskowych. Aplikacja jest w telefonie. Tutaj widać jest menu z WMS-a, akurat tu jest część przyjęcie zamówienia zakupu, czyli te elementy związane z robotem pierwszym, czyli rozładowanie, przypisanie etykiet. Te drugie menu, przeniesienie towaru do odpowiedniej lokalizacji jest związane z robotem drugim, gdzie na podstawie przypisanej lokalizacji i przypisanej numeru palety dajemy lokalizację. Zaczynamy, czyli robimy przyjęcie zamówienia zakupu, czyli uruchamiamy robota. Szczytuję numer awiza. Robot dostał informację o tym, że ma rozładować zamówienie, rozładować samochód. Poprzez systemy wizyjne, o których mówiłem, możemy szczytać numer rejestracyjny na bramie i poinformować kierowcę, do której bramy rozładunkowej ma podjechać, tak? Jak to możemy zrobić? Jest panel dostawców w Dynamicsie 365. Jeśli byśmy udostępnili dane dotyczące ładunków, rozładunków samochodów, również personaliów kierowców, może to być później podstawą do sprawdzenia numeru rejestracyjnego i podpowiedzenia kierowcy, gdzie ma jechać. Jest drugi klocek czerwony. I trzeci klocek czerwony. W tym momencie, jak widać na ekranie, akceptuję ilość. W tej chwili naklejam etykiety z numerami palet. Czyli w tym momencie przypisuję pierwszemu klockowi numer palety, drugiemu numer palety i trzeciemu numer palety. Drugi produkt jest to klocek green, jak widać. Tych klocków mamy 2 sztuki. Zatwierdzamy ilość i podobnie jak w tym pierwszym przypadku przypisujemy numery palet. Mamy ostatni klocek niebieski. Ilość sztuk 1 i przypisujemy również w tym przypadku numer palety. Co wykonaliśmy? Wykonaliśmy rozładowanie naszego samochodu i przypisanie i oklejenie naszych przyjętych produktów numerami license plate'a, tak? Czyli numerami palet. Teraz, jeśli uruchomię drugie menu, rozpocznie się drugi proces, czyli tak naprawdę przeniesienie do lokalizacji magazynowej. Mówię, wybrałem przypadek ręczny, czyli ja sam na podstawie tutaj tablicy magazynu przypiszę lokalizację, do których ma być ten towar przeniesiony. Przeniesienie towaru do lokalizacji. Teraz system pyta mi się o numer palety. Wprowadzam numer palety i przypiszę lokalizację. Lokalizację mogę przypisać, powiedzmy, 111. Mamy lokalizację 111. W tym momencie robot dostał informację, że klocek o takiej numerze palety ma przenieść do lokalizacji, którą ja wybrałem. To, co ja w tej chwili wybieram lokalizację, można z automatu automatycznie wybrać, czyli system WMS Dynamics 365 może z automatu określać miejsce lokalizacji danego produktu. My możemy na to wpływać, mówić, że
klocki o danych właściwościach mają być w takiej, a nie innej lokalizacji. Dobrze. Szczytuję drugą lokalizację i dam ją do lokalizacji 1, 2, 1, czyli obok. Robot powinien przenieść to do sąsiedniego pola w magazynie. Oczywiście istnieje możliwość, że ja sczytam wszystkie license plate i później przypiszę, ale na czas pokazu robię to pojedynczo. Jeden, 3, 1. Mogę przypisać kolejny klocek. Żeby proces przyspieszyć, damy do lokalizacji 2, 1, 2, 1. Kolejny klocek. Ułożymy na tym klocku, który był przed fleczką, czyli damy 2, 1, 2. I ostatni niebieski. Ostatni niebieski damy do lokalizacji 3, 1, 1. Powinien go położyć tak, jak ustawiliśmy, jeden na drugim. Co się dzieje w systemie? W systemie w tym momencie, jak spojrzymy na operację, widzimy, że każda jednostka ma przypisany numer license plate'u, czyli numer identyfikacyjny palety i widzimy, że prace są zakończone, czyli przeniesienie z lokalizacji pobrania do lokalizacji magazynowej 111, 112 i 113. Czyli tak naprawdę wszystkie prace są już zakończone, które były związane z naszym przychodem. Spójrzmy teraz, co się stało z transakcjami magazynowymi, jak wygląda transakcja magazynowa. Wszystkie produkty są zarejestrowane.